zupełna nowość w portfolio firmy Kioti, czyli ładowarka o sterowaniu łutrowym. I to nie jedna, a 4 modele, ponieważ ten model ma koni 70, ale jest jeszcze wariant trochę słabszy oraz 2 warianty mocowe tak samo, tylko na podwoziu gąsienicowym. Co cechuje tą ładowarkę? To, że Kioti wyprodukowało ją praktycznie samodzielnie. No, oczywiście nie liczymy takich komponentów jak siłowniki, ale silnik jest Daedong, czyli w korporacji wszystko zostaje. Mamy bardzo fajną kabinę, którą jeżeli przyjrzymy się tam, na tych siłownikach możemy całkowicie podnieść do góry i obrócić, przez co dostęp do części serwisowej jest wprost fenomenalny. W zupełnie standardowym miejscu wyprowadzenie szybkozłączy hydraulicznych, osłoniętych taką blaszką. Jest także złącze do podłączania sterowania maszynami. Złącze niestety analogowe, ale Kioti zapowiada, że prace nad bardziej zaawansowanymi osprzętami trwają. Także być może w przyszłości zobaczymy system rozpoznawania narzędzi po Isobus. Jeżeli chodzi o konstrukcję, maszyna jest wykonana na pierwszy rzut oka bardzo solidnie, z dość grubych elementów, takich jakich znajdziemy na przykład w maszynach Kuboty, które mogą być pierwszym konkurentem tej maszyny, zwłaszcza, że jak się dowiedzieliśmy, ma być bardzo atrakcyjnie wyceniona. Tymczasem zajrzyjmy sobie pod maskę. Klapa się otwiera, nie ma na niej nic. Aby przeczyścić chłodnicę czy uzyskać dostęp do wnętrza silnika, wystarczy odkręcić te 2 śruby i całość nam się otwiera razem w tą stronę, w którą otwiera się klapa. Tu mamy akumulator, wyłącznik prądu, podnosi się jeszcze to, a to, czyli chłodnica klimatyzacji z wentylatorem, z osłoną przeciwkamieniami od zewnątrz. No i tu wspomniany silnik Daedong z układem DPF, ponieważ ta maszyna nie przekracza 75 koni, więc nie musi mieć układu SCR, aby spełnić normę. Wspomniana osłona przeciw kamieniom. Drzwi są z tyłu bardzo masywne, to jest jeden duży element. Przewody poprowadzone w osłonach z trudno przecieralnego materiału, oświetlenie LED, kabiny. Kabiny są w wersji ROPS, czyli niepełnej kabiny, trochę tańszej, oraz pełnej oszklonej kabiny z klimatyzacją. Fajna rzecz, łyżka, a raczej system mocowania łyżek jest tylko hydrauliczny. Od razu w standardzie dostajemy zapinanie łyżki z przycisku z kabiny, nie trzeba wychodzić, nie trzeba się z niczym siłować. Mamy siłownik. Kioti na razie nie zdradza, ale ma w planach bardzo ambitne zbudowanie oferty swoich attachmentów, czyli osprzętów, zarówno takich ciąganych, prostych, jak i z napędem. Jeżeli chodzi o kabinę, jest ona bardzo przestronna, całkiem nieźle się do niej wchodzi. Miejsca na nogi jest dużo, co w tego typu maszynach jest zawsze tym, na co operatorzy zwracają moją uwagę. Blokada w postaci 2 takich szlabaników, 2 joysticki z przyciskami wielofunkcyjne, nieduży monitorek schowany tutaj z boku, tutaj taka konsola z nawiewami. Nawiewy są jeszcze z tyłu, na tylną szybę, obok głośników. Panel od klimatyzacji, sterowanie oświetleniem, DPF-em, blokadą szybkozłącza, gniazdo do ładowania standardowe zapalniczkowe oraz USB typu A, schoweczek, tutaj mamy skrzynkę z bezpiecznikami i co więcej można powiedzieć, wszystko jest pod ręką, miejsca jest całkiem sporo, także nad głowę, szyba otwiera się do góry, podobnie jak w innych maszynach z Azji. Takie rozwiązanie znajdziemy chociażby w Kubocie, takie rozwiązanie znajdziemy chociażby w Komatsu. Co więcej, szyby przesuwne, regulowane z blokadkami. I jeszcze na koniec słowo o cenie. Jeżeli chodzi o polski rynek, maszyna już w styczniu powinna pojawić się u dystrybutora i zaczną się wtedy pokazy demo. Póki co cennik na kraj nasz
jest jeszcze w fazie omawiania, jednak taką maszynę już od dawna można kupić chociażby za oceanem. W Stanach Zjednoczonych ceny tych modeli, czyli 750, zaczynają się od około 48 tysięcy dolarów i rosną mniej więcej do 63-64, w zależności jak dużo wyposażenia będziemy chcieli dobrać. Jeżeli chodzi o Europę, no to oczywiście należy spodziewać się, że ta cena będzie troszeczkę wyższa, tak jak to ma miejsce w przypadku wszystkich maszyn.